Cześć, witajcie. Zapraszam Was na trzeci dzień mojej wyprawy. Przyznam, że pierwsze 2 dni trochę mnie zaorały. Myślałam, że wszystko co hardkorowe mieliśmy wczoraj, to nie. Maja nas zabije. Działam pod dużym, silnym stresem. Jeden i drugi i trzeci. Spędziłam dzisiaj noc w takim przepięknym miejscu. Tutaj już się trochę rozgościłam. Moja tablica przygód. Czekam na kolejne instrukcje dotyczące mojej następnej przygody. Bo jak one do mnie szybko nie dotrą, to zamierzam ściągnąć rower. Byłam tutaj już nad Jeziorem Czersztyńskim. Są tutaj genialne trasy rowerowe. Chłopaki, wrzućcie tutaj teraz przebitki z tego poprzedniego sezonu. To już trzeci dzień wyprawy Mai po Polsce w poszukiwaniu inspirujących przygód i wyzwań, których każdy może spróbować. Za kierownicą elektrycznego Mustanga Mach-E Maja dotarła nad Jezioro Czorsztyńskie. To piękny i niezwykle bogaty turystycznie region, oferujący mnóstwo atrakcji. Można go poznawać nie tylko na rowerze czy pieszo, ale również pod żaglami. I to właśnie biały, samotny żagiel turystycznej łódki o nazwie Don Vito zwiastuje początek dzisiejszej przygody Mai. Maja jeszcze nie ma pojęcia, czego się spodziewać i cierpliwie czeka na kampingu na dalsze instrukcje. A te przekaże jej gospodarz dzisiejszej przygody. Kazimierz Żydkowicz to doświadczony żeglarz regatowy oraz przedsiębiorca zakochany w Czorsztynie. Miłośnik elektrycznych rowerów i aktywnego trybu życia. Woda to nie jest do końca mój klimat, więc sama z siebie pewnie nie wygospodarowałabym czasu na to, więc fajnie, że pojawiły się przy okazji tego projektu. Maja musi jakoś dotrzeć do Kazimierza i wygląda na to, że raczej nie zamierza płynąć w pław. No cóż, kajak też wydaje się dobrym pomysłem, tym bardziej, że w każdej chwili Maja może liczyć na pomoc ekipy Forda, chociaż tym razem chyba nieco zbyt pochopną. I chyba widzę się w takiej aktywności. Po udanym abordażu z kajaka na pokład Don Vito, Maja rozpoczyna pierwszą część swojej przygody – rekreacyjny rejs łódką turystyczną. Kazimierz stopniowo wprowadza Maję w nowy dla niej świat żeglarstwa. Mega fan, super towarzystwo, panowie bardzo wyluzowani, ale jednocześnie profesjonalni. Widać było, że wiedzą, co robią na łodzi. Początkowo na spokojnie Maja przekonuje się, że żeglarstwo to świetna forma rekreacji, której każdy może i powinien spróbować. Nie tylko na Jeziorze Czorsztyńskim. Kazek, przyznam, że woda to zupełnie nie moja bajka, więc mam nadzieję, że trochę mnie zarazisz miłością do łódek. Powiedz na początek, co jest takiego w żeglarstwie fajnego, że przyciągnęło Cię na wiele lat? Woda daje spokój. Woda to jest przygoda, woda to jest relaks, woda to jest odpoczynek. Z wodą można obcować i to nie tylko godzinami, ale dniami, miesiącami i czujesz wyzwania, czujesz też adrenalinę. Jeżeli chcesz popływać spokojnie, rekreacyjnie, turystycznie, możesz pływać na dużych jednostkach, można pływać sobie w towarzystwie, można odpoczywać, można spędzać miło czas. Jeżeli chcesz zrobić to w sposób bardziej sportowy, możesz też spróbować regat typowo sportowych, żeglarstwa regatowego.
Okej, czy żeglarstwo to jest sport dla każdego? Zdecydowanie tak. Tutaj system tak naprawdę edukacji zaczyna się od dzieci, które mają po kilka lat. Zaczynają pływać na małych łódkach optymistkach. Są szkółki żeglarskie, które przygotowywują do pływania potem na większych łódkach. To czy żeglarstwo jest względnie bezpiecznym sportem? Można tak je określić? Jest bezpiecznym oczywiście, jeżeli też potrafimy do tego podejść w sposób rozsądny, czyli należy tak naprawdę być dobrze przygotowanym kondycyjnie, trzeba mieć dobry sprzęt, a co najważniejsze, trzeba też mimo wszystko czytać prognozy pogody. Okej, a jeżeli ktoś chce trochę więcej adrenaliny, to ma tutaj taką możliwość? No to zapraszam w takim razie na drugą część naszej przygody, czyli na przygodę już regatową, czyli na łódce szybszej. Zapraszam Cię na łódkę Ford Kuga, która to łódka 2 razy była mistrzem Polski w klasie Delfia 24. Łódka bardzo szybka, łódka bardzo bezpieczna, nadmieniam, i bardzo komfortowa do pływania. Nadszedł czas sprawdzenia swoich sił na łódce regatowej. Tutaj Maja przekonuje się, że komfort, o którym wspominał Kazimierz, jest rozumiany nieco inaczej niż sobie wyobrażała. To, co mnie zaskoczyło, to, że na żaglach głównie pracuje brzuch. Tak więc, moi drodzy, jeżeli chcecie sobie zrobić sześciopak, polecam Wam kurs żeglarski, jak najwięcej czasu na Mazurach, dobra sylwetka gwarantowana. Przede wszystkim taka łódka wymaga załogi. Dlatego na pokładzie, oprócz Kazimierza i Mai, znajdują się sternik i tak zwany trymer, odpowiedzialny za ustawienia żagli. Panowie chyba mi nie ufali, więc nie dali mi za wiele popracować na pokładzie. Jak widać, żeglarstwo regatowe to już zupełnie inna historia niż leniwe pływanie pod żaglami. Nadal jednak pozostaje aktywnością i przygodą dostępną dla każdego, kto chce przeżyć żeglarską przygodę życia. Panowie, mega dzięki! Dzięki! Super przygoda, mega atmosfera na łódce. Kto kajakiem wypływa, ten od kajaka tak łatwo się nie uwolni. Po zmaganiach pod żaglami Maja korzysta z niepowtarzalnej okazji na relaksujący i kojący powrót do Mustanga, podczas którego znajduje chwilę na refleksję. Patrzcie, jak się ubrałam pod kajak. Nawet. Z drogi, przepraszam. Ja nie mogę Panowie, wy powinniście mi ułatwiać tutaj kręcenie, a nie drogę zagradzać. No jak to? Spoko, zmieszczę się. Więc tak, rozmawiałam z mamą po wspinaczce, jej mówię, że ty, kurczę, straszyło mnie tam. Ona, tak, straszyło cię? Ale co cię straszyło? Przecież masz linę. To jest moja mamusia, kochana. Sio! Moja mamusia mówi, że ale czego ty się bałaś we wspinaczce? Przecież jak masz loże, uprząż, karabinki, to się nie ma czego bać. Więc obiecałam jej, że ją zabiorę i zobaczymy, czy dalej będzie miała takie samo zdanie. Aczkolwiek no, ona miała trochę doświadczenia w latach młodzieńczych, więc faktycznie no, to zaufanie do liny ma. Chłopaki myśleli, że to będzie psikus, że muszę wracać kajakiem. Tymczasem okazało się, że to była jedna z najprzyjemniejszych aktywności tego dnia, bo na kajaku porządnie się rozgrzałam, miałam całe jezioro dla siebie, pięknie zachodzące słońce, żyć nie umierać. Trochę mnie dzisiaj wywiało, przygoda super. Czas zobaczyć, gdzie czeka mnie jutrzejsza atrakcja. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jaki mam bajer dzisiaj. Aniołki mi doczepiły romantyczne lampki. Dobrze mam, nie ukrywam. Dobra, do roboty. Przygoda 4. Moc i osiągi. Twój Mustang Mach-E dysponuje akumulatorem o użytecznej pojemności 91 kWh. Do tego oszczędnie gospodaruje energią, co pozwala przejechać nim na jednym ładowaniu nawet 550 km. Podczas kolejnej przygody spróbujesz nieco innego podejścia do oszczędnego zarządzania energią i dużego zasięgu.
Poeta tu pisał. I nic nie wiem, co to znaczy. Co? Jak to nie ta przygoda? No gram. To ta czy nie ta? Za Mają trzecia z 5 zaplanowanych przygód. Kolejna czeka niedaleko, u progu Pienińskiego Parku Narodowego i może okazać się najbardziej wymagającą spośród wszystkich, którym Maja stawi czoło.